Jesteśmy teraz na plaży i spełniło się moje marzenie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak nas oglądacie już od wyjazdu do Stanów, to wiecie, że chciałam na jednej z plaż, dokładnie Cocoa Beach, zobaczyć te bioluminescencyjne rzeczy w wodzie. I słuchajcie, idziemy sobie teraz plażą, jesteśmy na Koh Samui i po prostu idziemy i nagle widzę, że fale są niebieskie i to jest przepiękne. Patrzcie na to. Ja jestem w szoku. Magda w ogóle to wypatrzyła, to nie było łatwe do zobaczenia, bo się odbija jednak światła od tych restauracji. Cieszę się jak głupia. Bardzo fajnie. Nie myślałem, że w ogóle uda nam się coś takiego tutaj zobaczyć. W Stanach się nie udało, w Tajlandii się udało i to całkowicie przez przypadek. Ale jest mega zajawka na to. Aż chyba idę odłożyć aparat, bo Magda pewnie też będzie chciała wskoczyć. Trochę popływamy. Cześć, witamy się z wami na... co to jest? Cześć, witamy się z wami na punkcie widokowym, nazywa się on... Overlap Stone 2. Dowiedzieliśmy się, a w zasadzie Mikołaj się dowiedział, że na tym pierwszym parking kosztuje aż 200 batów, a po prostu dosłownie 3 sekundy wyżej jest już za 20 i to są totalnie dwa inne kamienie, z czego na tym kamieniu nie ma za dużo ludzi, bo tam zazwyczaj pewnie podjeżdżają jakieś wycieczki w ogóle, a tutaj jednak trzeba przejść wymagającą trasę, która nie jest jakaś super długa, ale wymagająca. Podleciałem dronem pod ten pierwszy kamień, no i tak z góry to wyglądało bez szału. Ten jest dużo wyżej, ten jest na szczycie góry, więc wygląda dużo lepiej. Mamy widok na dwie strony automatycznie. Plus są robione jakieś tam właśnie atrakcje pod zdjęcie, więc na pewno Magda skorzysta z okazji, chociaż mówi, że dzisiaj nie wygląda zbyt dobrze. No niestety pogoda nam nie dopisuje. W sensie jest bardzo gorąco, jest prawie z 30 stopni, aczkolwiek jest bardzo duża taka mgła, są chmury. Myślę, że to jest idealna pogoda na zwiedzanie wyspy, tylko pomijając po prostu plażowanie i podziwianie pięknego koloru wody, którego w takiej pogodzie po prostu nie będzie. Tajlandia od wczoraj zaczęła mi się podobać. Jak zobaczyliśmy te bioluminescencyjne, czyli świecącą wodę, mówiąc w skrócie, to od wtedy zaczęła mi się podobać. Magdzie pewnie też. No i wczoraj też zrobiliśmy taką prywatną przejażdżkę po wyspie sami. Jechaliśmy na parę punktów widokowych skuterem, pojeździliśmy po stromych górach, bezdrożach i naprawdę wtedy dało się poczuć tą zieloność i tą taką dzikość wyspy pod względem właśnie buszu, roślinności i przyrody. Nie ma żadnych barierek, jest bardzo tak niebezpiecznie, to mi się podoba. Tak? Czujesz życie na krawędzi. adrenalinę? Czuję adrenalinę. Ale ja mam za to tematyczną koszulkę, możecie zobaczyć. Tematyczność słoń. Tak, tylko że jeszcze nie widzieliśmy słonia, a wszystko w Tajlandii. Jak chcemy kupić jakieś magnesy, bo zawsze kupujemy magnesy z podróży, których razem jesteśmy. Już na które razem. Magnes. Tak, i kupiliśmy ze słoniami, a słoni jeszcze nie widzieliśmy, więc musimy zobaczyć słonie. Atrakcję oceniam w skali od 1 do 10 na... Weź pod uwagę cenę, dojazd, wszystko. To myślę, że takie 9 na 10. Ja też uważam, że wysoko można ocenić to, ponieważ jest tanie, w miarę kameralne, jest ładny widok na dwie strony. Tyle, muszę zobaczyć więcej miejsc na tej wyspie, żeby zobaczyć, czy warto, ale na chwilę obecną polecam. Jak widzicie, Magda znowu robi fotki. Wszystkie. Wystarczy, że pojedzie na jakikolwiek wyjazd, czy jakieś miejsce bardziej turystyczne i po prostu ma darmową praktykę. Powoli zbieramy, idziemy, pokażę wam drogę powrotną. To już trzecia para, w której Magda robi zdjęcie. Jesteśmy tu 15-20 minut, także ubieramy już plecak i musimy się ewakuować, bo tak dłużej być nie może. Czy tylko ja twierdzę, że jest to normalnie pomysł na biznes? Powinnam chodzić z takim szyldem. Nie szyldem, powinnaś sobie kupić koszulkę. Każde zdjęcie. Ale myślę, że to działa w ten sposób, że jak ktoś zobaczy, że ja robię komuś zdjęcie, plus mamy aparat, drona, wszystko, więc wszyscy myślą, że to jest mega profesjonalne. Wow, ale będą super zdjęcia, tak. A zdjęcia wychodzą tak. Dobra, słuchajcie, teraz przeprawa przez dżunglę. Mamy tutaj bananowce, mamy tutaj palmy, mamy tutaj różne dzikie zwierzęta, więc musimy bardzo uważać. Jak ci schodzi? Dobrze. To ja na przykład jestem fanem schodem. Okej, właśnie dochodzimy do parkingu. Tu jest napisane, że 20 batów za skuter i nas jest, ta niebieska strzała. Jest to Yamaha
Niby ma naklejkę, że ma ABS-y, ale właśnie ABS jedna rzecz, która nie działa akurat. I będziemy zjeżdżać teraz z mega stromej góry, ale myślę, że damy radę. Najgorszy kask chyba jaki miałam w życiu. Tam, pararam. I jeszcze ubieram tego okulary. Awesome. Wygląda, że jakbyśmy byli na wojnie w Wietnamie, nie? Oni mieli chyba takie hełmy. A więc tak, właśnie niestety wybieram się do fryzjera, bo już mam tragiczne włosy. Trochę się stresuję. A więc tak, nowy dzień, nowe ja. Właśnie wsiadamy na skuter, spakowaliśmy się już i jedziemy zobaczyć 2 wodospady, także jedziemy. Założyłam garnek na głowę. Generalnie chcę się trochę opalić, więc jadę w stroju kąpielowym. Zobaczymy na ile mi się to zda, ponieważ na Filipinach się mega mocno spaliłam, co wiązało się z tym, że niestety, ale nie uczestniczyłam w 2 dniach, więc trochę szkoda. Kaj musi wyprowadzić nasz skuter. Wychodzi powoli słońce, jestem wysmarowana SPF-em, więc mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Ubieraj kask, pokaż się. Masakra, patrzcie, ten kask wygląda tak. Poczekaj, żeby to dobrze pokazać wam. Ja naprawdę nie używam w to żadnej siły. Ogólnie wszyscy praktycznie jeżdżą bez, w sensie to jest, no może nie wszyscy, to jest takie pół na pół, ale tak naprawdę ten kask tylko przeszkadza, bo przy wyższych prędkościach, jak mam opuszczoną szybkę, to po prostu ona się zatrzymuje na moim nosie i na mojej twarzy. Od podmuchów on lata tak. Jest porażka. Kiedy dojechaliśmy, już jesteśmy na pierwszym wodospadzie, no i zobaczyliśmy słonie, ale szczerze wydaje mi się, że te słonie są tam mega niewoli i to nie jest fajne. No jest taka duża szansa. Zwłaszcza, że mają na sobie właśnie takie siedzonka, żeby na nich jeździć, więc przypuszczam, że to nie jest zbyt super. Dużo lepiej zobaczyć takie coś właśnie w jakimś typowym sanktuarium. No, to jest mega smutne, no ale tak tutaj jest, że raczej wykorzystują te słonie w celach komercyjnych i one po prostu cierpią. Słaba takie chodzenie, ale staram się dawać radę jakoś. Ładnie, ale chciałabym zobaczyć wodospad Niagary. Chciałem wam pokazać taką ciekawą rzecz, że jak u nas często można spotkać różnego rodzaju kapliczki, na przykład na wsiach, to tutaj jest coś tak, też mają takie swoje kapliczki, tylko wiadomo w swoim wyznaniu i one wyglądają w ten sposób i można je zobaczyć naprawdę wszędzie, w różnych miejscach randomowych, takich gdzieś przy drodze, gdzieś w polach. Mamy całą mapę wyspy. Jesteśmy na tym wodospadzie. I chyba będziemy szli na ten tu obok, tylko że on wcale nie jest aż tak super obok. Są jeszcze jakieś inne. No tak, ale skupiliśmy się na tych najbardziej polecanych. W drodze na drugi wodospad napotkaliśmy drzewa kauczukowe, no i co się z nich robi? Z nich wytwarza się kauczuk. Kauczuk wykorzystywany jest na przykład do jakiejś produkcji opon, klejów i z tego co mi się wydaje... Jakiś gumek takie do piłeczki, mazania, takie piłeczki tak. Jak mieliście do rzucania, takie coś odbijało kangurki, to one chyba też są z kauczukiem albo kauczukowe, albo jest tam jakaś domieszka kauczuku, nie wiem. W każdym razie pozyskuje się go tutaj z tych drzew i później się go jakoś przetwarza. Ogólnie ten region słynie z tego właśnie całe to, nawet nie tyle Koh Samui, co Surat Thani, tam gdzie byliśmy wcześniej. Więc tu dużo można spotkać tego typu plantacji drzew. No i dotarliśmy w drugą miejscówę. Teraz będziemy wychodzić nad wodospad, czyli nareszcie jakaś przygoda, a nie tylko skuter. Jesteś gotowy na to, żeby pogryzły cię komary, pogryzły cię jakieś insekty, żebyś dyszał ze zmęczenia. Jesteś gotowy? Jak będą piękne widoki, to tak. Skuter zostawiliśmy sobie tutaj. To tak nie wygląda jak taki typowy parking, ale tu to trzeba zrobić. I dochodzimy do takiej bramy, która jest podobno cały czas zamknięta i musimy ją obejść od lewej strony i już dalej jakoś kierować się za jakąś drogą bądź ścieżką. Fajnie, jest tak tropikalnie, jest tak bardzo wilgotno od tej wody. Też jest teraz taka fajna pogoda. Hej, dlatego jest tropikalnie, bo to jest Samui Tropical Garden. Mamy godzinę 11:20, zobaczymy ile zajmie nam czas z parkingu na samą górę. Trzeba uważać na podłoże, ponieważ jest dużo liści i jest ślisko, więc tak jak mówię, z moimi skillami może być różnie. Tu na razie jest ok, ale tam później czytałem, że będzie się troszkę skomplikowana droga, bo będzie się szło normalnie po lesie. To wygląda trochę jak opuszczone miejsce dla turystów. Patrz, tutaj kiedyś była zjeżdżalnia do wody. Ciekawa... Jaka umywalka, patrzcie. Była, nie? Sprawdzamy, Tak. czy jest woda? No. No nie ma. Szkoda, że takie miejsca umierają. Jeżeli to, że miejsce umarło, a wygląda nam mega opuszczone i niezadbane, no to bardzo szkoda, bo to jest naprawdę przepięknie. Zapytałem się pana o drogę i wychodzi na to, że doszliśmy do pierwszego takiego wodospadu, który widzimy od dołu i żeby dojść na jego szczyt powiedział, że musimy przeciąć ten wodospad i iść potem do góry od drugiej strony, więc
Próbujemy się przedostać na drugą stronę. Mikołaj przyjmuje nagrywanie, ponieważ ja mogę się wywalić z aparatem, a tego nie chcemy. Ja się melduję już po tej stronie. Kaczami. Ja się mega boję. Nie, ściągnij buty i wejdź. Nie, to zrobiłaś najgorszą rzecz. Dobra, nieważne, przeszłam. Nieważne. No niestety, Magda zrobiła najgorszą możliwą rzecz. Jak już ciągnęła buty, wystarczyło po prostu dać sobie małymi kroczkami przechodzić, a nie próbować walnąć tego na raz. Siedzimy sobie teraz tak na szczycie i jest już sporo ludzi, jak możecie za nami zobaczyć. Zastanawiałam się, czy wejść do wody, ale jest chyba za zimna. Dotarliśmy tutaj na godzinę 11:50, więc chyba cała droga zajęła nam pół godziny, ale szliśmy na spokojnie z przerwami. Widząc ten wodospad stąd, z dołu oraz z drona, odnoszę wrażenie, na pewno jest to największy wodospad, na jakim byliśmy. W klapkach się nie wybierajcie tutaj i według mnie nie ma tu dużo turystów, jesteśmy też właśnie o 12, więc jakbyście przyszli tutaj wcześniej, to na pewno byłoby luźniej, ale każdy na pewno znajdzie sobie fajne miejsce, żeby sobie tu usiąść i chwilę pochillować. Chyba było na maksa zimno. Nie, było bardzo orzeźwiająco, naprawdę. Wodospady na Koh Samui są naprawdę przepiękne. Otaczają je dzikie tropikalne lasy, a szum wody i śpiew ptaków tworzą atmosferę, której nie da się opisać słowami. Myśleliśmy, że to już koniec dzisiejszego odcinka, ale mamy dla Was jeszcze jedno miejsce. Zabierzemy Was teraz do wyjątkowej świątyni, której nie możecie przegapić będąc na Koh Samui. Właśnie dojechaliśmy do świątyni Wat Kunaram. Jest to jedna z świątyń znajdujących się na tej wyspie. Będę się posiłkował Wikipedią. Ogólnie nie interesują nas zbytnio te świątynie, w sensie widzieliśmy w Bangkoku taką topową, a tak to te świątynie jakoś super nas nie interesują. Bardziej wolimy iść na jakieś widoki, czy po prostu podziwiać naturę, ale z racji tego, że wracając do wodospadów przejeżdżamy koło paru, także szkoda byłoby się nie zatrzymać. Pierwsza na naszej liście to jest właśnie Wat Kunaram i ona jest o tyle ciekawa, że tu mamy zobaczyć mnicha, który umarł w 1973 roku. Siedzi za szybą w takiej skrzyni i po prostu można zobaczyć, jak on wygląda po tylu latach. Z ciekawych rzeczy to jest to, że on sam chciał po prostu być wystawiony publicznie po swojej śmierci, żeby dać świadectwo jak gdyby ludziom o przemijaniu, taką refleksję w nich wzbudzić, więc zobaczmy, jak to wygląda. W ogóle mam wrażenie, że wszystko jest tutaj bardzo skomercjalizowane i jak to jest, że mnich ma okulary przeciwsłoneczne, całkiem niezłe. Żeby nie straszył, okej, ale to mogli to jakoś inaczej rozegrać. Jak dla mnie takie rzeczy są trochę straszne. Że ty też tak będziesz wyglądać? Nie, on jest jakoś zakonserwowany. Normalnie masz tylko kości i później cię już nie ma. W sumie masz rację, ale istnieją takie przypadki, że się jakieś kogoś ciało nie rozłożyło. Historia zna takie przypadki. Ja też odnoszę takie wrażenie jak ty, że jest bardzo duży biznes z tego zrobiony. Nie czuć ducha w tych miejscach. Już to mówiłem przy okazji odcinku z Bangkoku. Może są gdzieś takie miejsca, gdzie rzeczywiście czuć jakąś energię albo coś tego typu, ale na pewno nie są to te miejsca. Tutaj mamy przykład tego, jak nie przychodzić ubranym do świątyń. Trzeba mieć zazwyczaj długie spodnie i krótki rękaw, żeby zakrywać ramiona i kolana. No niestety ja mam wszystko odkryte, więc ze względu na to, że jednak mam respekt, to nie wejdę tam. Mikołaj, możesz wejść. Tak jest. Już się robi. To znaczy, co tu więcej wam pokażę, no.
Chciałem wam jeszcze pokazać, że bardzo dużo tu samochodów, które jeździ, czy to busów, czy pick-upów, czy jakichkolwiek innych osobowych samochodów, ma naprawdę zajebiste koła. Felgi są świetne. Nie wiem skąd i po co, ale naprawdę mają świetne koła. Zresztą patrzcie sami, pierwszy lepszy przykład przyjechał jakiś bus z turystami.